Właśnie idę odwieźć maszynę do garażu. Stała taka, no już zima już, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie mam teraz czasu, kiedy pojeździć. Nie mając czasu, kiedy pojeździć, bo wykorzystuję samochód, bo żonę odwożę co rano, więc w tygodniu do pracy też nie jeżdżę. A niedługo delegacja też tydzień albo dwa. Wyjazd świąteczny, inne takie rzeczy i szkoda, żeby maszyna stała nawet pod landeką dłuższy czas, bo jednak ten kurz, brud, tak jak tutaj widać z parkingu, to się wszystko osadza. Deszcze, ten pokrowiec nie jest już na tyle szczelny, on już przemaka, więc pora odwieźć i odstawić do garażu. Jak się ma? No ma się chyba jeszcze dobrze. Teraz zobaczymy jak z uruchomieniem, tylko pozawijam to wszystko na miejsca. Dajemy te magiczne ssanie. Okej, ale jest ssanie. No to jest zimne, możemy sprawdzić nawet temperaturę. Jest, no nie taki zimno, 18 stopni jest na zewnątrz, ale niech będzie ze ssaniem. Tak. Może jest za ciepło na tym stanie. Słychać, wchodzi na obroty, rozgrzewa się maszyna. Zakładam rękawiczki, zrobię małą rundkę. No i tyle będzie na ten sezon. Później maszyna, pewnie w międzyczasie jakiś serwis wypadałoby zrobić. No i będzie czas, żeby pomyśleć, czy w tym serwisie będą zmieniane łańcuchy rozrządu. Już by wypadało, bo jest 120 parę tysięcy kilometrów i raczej nikt tego wcześniej nie robił. Więc trochę rzeczy będzie. Może temat w końcu układów wtryskowych. Okres przedświąteczny, więc można zobaczyć, choinki można kupić, można zobaczyć ozdoby świąteczne. O, mówiąc o ozdobach świątecznych, klasik, odstawiona ładnie, O1 chyba się nazywa. Jaki bałagan. Bałagan niemiłosierny. To wszystko jest ład artystyczny, bo tu się zaczyna pewna myśl się zaczyna. Tak jak tu są przepustnice, airbox od 700, wiązka instalacji różna, więc może ten pomysł z tymi wtryskami nie będzie na tyle głupi. Może uda się go w tym roku zrealizować. Różne takie przemyślenia, tylko skąd tego czasu pracując na etacie, więc trzeba będzie zorganizować, ale większość pracy odbywa się gdzieś tu przez cały rok w głowie, bo samo pogrzebanie przy jakichś tam elementach to jest już wynik tak jakby końcowy, to jest tylko sprawdzenie tego, co się tam wymyśliło. Więc to będzie troszeczkę jeszcze sobie trwało. Cały sezon stania motocykla na zewnątrz. Widzicie jak słońce wypada, tu jest ładna pomarańcz, a tu już wyblakła pomarańcz, więc pokrowiec dzień w dzień chroni przed UV. Motocykl aż tak nie płowieje, jest wypalony. To jest chwila, aby coś powiedzieć, no jak wyglądał ten sezon po tych całych zmianach, po tych modyfikacjach. Więc tak, od więc się nie zaczyna, ale nie będę poprawny. Tak, z motocykla jestem zadowolony, o ile tak można powiedzieć, zadowolony z tych zmian, które zostały wprowadzone. Bardzo to odświeżyło wygląd motocykla i praktyczność. Cały kokpit. Kokpit bardzo mnie cieszy w czasie jazdy, jest na tyle prosty. Ten wskaźnik pokazuje wysokość godziny. Wszystko to, co chciałem, mam zapewnione, jeżeli chodzi o tablicę rozdzielczą tutaj.
Praktycznie dodatkowe te światła, które tutaj poustawiałem, czy włącznik wentylatora, o ile w nocy nie jeździłem za dużo, to z tego światła nie korzystałem, ale z wentylatora w czasie jazdy w korku tak. Fajnie jest, że ten licznik właśnie zgłasza przegrzanie i można sobie wcześniej tu uruchomić wszystkie logi, inne rzeczy. No, licznika nie ogarnąłem tak jak chciałem w tym sezonie, jeżeli chodzi o mapowanie, o pliki GPX i inne rzeczy. Nie było na to za bardzo czasu. Ładowanie USB, to wszystko też praktycznie tego nie używałem. Stacyjka, kluczyk się super sprawdza. Grzane manetki, ostatni ten czas jesienno-zimowy, tak jak teraz, super rewelacja. To zawsze się to sprawdzało, zawsze jest to praktyczne, gdy się jeździ na co dzień takim motocyklem do pracy. Rano jest chłodno, wieczorem jest gorąco. Pompa sprzęgła, dla mnie rewelacja, jestem mega zadowolony z tej Magury. Nie ma takiego właśnie efektu, po prostu zapomniałem o żadnych regulacjach o sprzęgle, że istnieje, jest i używam i to mnie nie denerwuje, jest stały nacisk podobny. Co innego, jeżeli chodzi o sam kosz sprzęgła, który wymagałby regeneracji, który jest pewnie poząbkowany, ale to jest fajnie. Te lusterka ogólnie, no już się przyzwyczaiłem do tych tanich lusterek, rewelacji, szału dużego nie ma, ale gdy tutaj się dociśnie, poskręca, to robią robotę. Już widać tutaj korozja zaczyna się wydawać. Co tutaj jeszcze z takich udziwnień? Prędkościomierz, tarcze hamulca już wymagają wymiany, to już wiedziałem przy kontroli technicznej. Torba, to wszystko jest praktyczne, no torby już nie będę wspominał wielokrotnie, ale jednak wspomnę, bardzo fajne, bardzo mi służą, tak jak widzieliście nieraz czasem, o ile bidon na wodę w tym sezonie mi praktycznie nie służył, wody jeszcze chyba nie wymieniłem czy dolałem, tak bidon na paliwo już dwukrotnie w tym sezonie musiałem sobie dolać paliwo. Co z tych rzeczy praktycznych? No, elektryka, jak widzicie po tych całych modyfikacjach, dała radę, nie było żadnej przygody, natomiast to nie jest zrobione idealnie. Dlaczego? Szczególnie widać po kontrolkach, gdy jest wilgotny dzień czy pada, one delikatnie zaczynają się świecić. To jest problem, mój błąd. Nie chciało mi się zrobić tego bardzo dokładnie, tylko zrobiłem to tak, aby było dobrze, ale zawsze mogłoby być lepiej. Chodzi o połączenie mas. Wszystkie masy powinny być prowadzone z jednego punktu, który znajduje się obok regulatora tutaj. Ja poszedłem troszeczkę na skróty, troszeczkę masy wykorzystałem z ramy, więc różnica drobnych potencjałów sprawia, że te wskaźnikowe diody LED są bardzo czułe i po prostu czasem sobie delikatnie świecą. To nie jest dużym problemem, ale w nocy widać to dość wyraźnie, że mruży, że świeci. Światło awaryjne, dla mnie super sprawa, sprawdziło się, więc to był na początku taki bajer, ale okazało się, że jest bajer praktyczny. Trochę mniej praktyczne jest miejsce włącznika, że nie jest tutaj, ale już można się przyzwyczaić, bo tych awaryjnych nie używam nie wiadomo ile czasu. Nawet ten napęd, co założyłem szybszy, też się przyzwyczaiłem, chociaż jeżeli chodzi o napęd, najbardziej mi odpowiada fabryczna konfiguracja przełożenia napędu. Nawet łańcucha w tym sezonie nie naciągałem, już jest luźny, więc po prostu jeżdżąc do pracy do domu nie znalazłem na to czasu, żeby sobie trochę łańcuch podciągnąć, bo garaż ma 8 km, troszeczkę daleko i zawsze się jakoś tak praca dom śpieszyłem, więc to też moje błędy w tym sezonie są takie, że troszeczkę zaniedbanie, jeżeli chodzi o naciągnięcie łańcucha. Też zaraz sobie sprawdzę poziom oleju. No i ostatnio właśnie śmierć paliwkiem, czyli nie wiem, czy znowu z kranika gdzieś lewe paliwko nie przecieka. Mam nadzieję, że nie wcieka do silnika, nie podnosi poziomu oleju. Żeby nie zachwalać tak bardzo tego motocykla, to oczywiście ma ten mankament w postaci gaźnika. Tutaj jest zupełnie, to nie jest transalpowy gaźnik, ale może mi się przyda do czegoś. Tak jak mówię, to są przepustnice, wizja, fantazja, no może będzie zrealizowana, może nie, tego nie wiem, ale te wtryski, no to jest skomplikowane i zajmuje dużo przemyśleń. Natomiast motocykl, tak jak wyjechałem raz w tym roku do Lyonu, do ambasady,
To jedyna dłuższa podróż, jedno taka razowa tym motocyklem. Gaźniki, układ zasilania tego motocykla konkretnie jest porażką. Czego jest porażką? Nie mogę tego dojść przez wiele lat. Dlatego wszystko zaczęło się po tych zmianach, po układ wydechowy, wyrzucenie tej puszki i tego katalizatora, filtr powietrza, zmiany w gaźniku, później przywrócenie tych zmian w gaźniku i ten motocykl nie chodzi tak jak powinien. A to mnie nie denerwuje mnie to wciąż, gdy jeżdżę na co dzień, bo jak jadę do pracy i do domu, czy po mieście, to po prostu tego zupełnie nie odczuwam. Natomiast jadąc w trasę na drodze szybkiego ruchu, to jest pomyłka. Już pomijam fakt, że ta owiewka sama w sobie błano, nie chroni przed wiatrem, ale to chodziło o stylistykę, o nawiązanie do Dakarów i tych innych rzeczy, zmianę wizualną. Jeżeli ochronę przed wiatrem, no, też nie przekraczam tych 120 zazwyczaj, jak gdzieś nawet się śpieszę jadę, ale chodzi o gaźniki i dlatego staram się iść w kierunku wtrysku. Nie wiem jak z tym będzie, albo znaleźć idealne gaźniki i spróbować to dostroić. A dlaczego idealne gaźniki nie będą idealnym rozwiązaniem w tym motocyklu? Chociażby dlatego, że właśnie są dokonane zmiany. Ten motocykl Honda Transalp 650 czy inne tego typu motocykle będą nam służyły długo pod warunkiem, że nie będziemy nic tam zmieniać, grzebać. Jeżeli coś zmienimy, to już jest trudno to wszystko wyregulować, ustawić. A gaźniki w tym motocyklu, jak wiecie, to nie jest prosta sprawa wyregulować. I nie mówię tutaj o skład mieszanki, o czymś takim, co śrubokrętem możesz poregulować, tylko chodzi o dobranie odpowiednich dysz, bo wypadałoby to zrobić na hamowni, a dobieranie takich dysz to wiąże się z tym, że trzeba to rozkręcić, wyjąć dyszę, zmienić, przehamować, przetestować, sprawdzić, znowu rozkręcić, zmienić dyszę, a w tym motocyklu to sporo czasu zabiera, ściągać bak, to wszystko rozbierać, wyrywać gaźniki, to jest troszeczkę mordęga. Więc zobaczymy, bo przy wtrysku no to masz komputer, mapę i możesz tylko zmienić parametry w komputerze. Praktycznie nie trzeba motocykla rozbierać, tylko zmienić parametry, sprawdzić, zmienić parametry, sprawdzić, więc o to chodzi, że może być spokojnie, tylko żeby zamontować ten wtrysk to jest kombinacji co niemiara, ale no coś trzeba robić, nie? Z czymś trzeba się zająć. No i spoko, przechodzę do cywila w ten oto sposób, ale nie do końca, bo buty motocyklowe na nogach, zabieram graty. Starsza pani ma swoje spa i wakacje, może odpocząć z pełnym zbiornikiem. Wrócimy do ciebie gdzieś w lutym, jak wrócę z wakacji i będziemy działać dalej, nie? Prawda? No. A wy dajcie mi znać, napiszcie na temat tego pomysłu, czy wszczepiać jej wtryski. Nie mówimy o zmianie silnika, tylko o dostosowanie układu wtryskowego do starego silnika V. Czy nie? Jakie ty byś mi dał rady, co zrobić z tym problemem niedomagającej mocy przy gaźnikach, tym dławieniem się. Ja widzę jeden problem z tym, znaczy jedno rozwiązanie to chodzi o te wtryski według mnie, ale może jestem w głębokim błędzie i może chcesz mi oferować nowe, super sprawne gaźniki na testy. Pomyślimy. Jeżeli ktoś ma jakieś takie gaźniczki, super stanie, których jest bardzo pewien i chętnie bym mógł to sprawdzić i powiedzieć, czy to coś zmieniło, ale to mam jeszcze czas do lutego. A tu się wszystko z projektem mi kojarzy. Dobra, biegnę na autobus. Widzimy się niebawem. Hej! Mam bilecik. Chyba drugi raz. W przeciągu tych wszystkich lat będę jechał autobusem. I wtedy jechałem autobusem, żeby odebrać motocykl po tych wszystkich przeróbkach z garażu. A teraz będę jechał, bo odstawiłem sprzęcior, więc same plusy wycieczki takie. Przesiadka, zmiana autobusu i lecimy dalej. Można
trochę pospacerować w międzyczasie. Na piechotkę, na kolejny przystanek. Może nawet na piechotę wybiorę się do siebie, żeby nie czekać na ten autobus. Hałas miejski, a ja robię sobie wciąż spacer. Drugi autobus daruję sobie, przejdę na piechotę. I fajnie, że mam te wygodne buty, które mnie nie uwierają. Ale zobaczcie tutaj, jaki sprzęcio Yamaha. Fajna, nie? Buty mnie nie uwierają, mogę iść, jest słonecznie, jest ładnie, wygodnie. Najwyżej wieczorem daruję sobie troszeczkę siłownię, więc korzystam z pogody. Nie ma problemu, zażywanie kąpieli, koniec listopada, początek grudnia. Można, na słońcu jest naprawdę przyjemnie. Zobaczcie, plaże są puste, plaże są dla Was. Ale to listopad, to grudzień i trzeba korzystać, bo jest południe. Później, gdy nadejdzie cień, będzie bardzo zimno. Więc tutaj ludzie, tak jak ja, są ubrani troszeczkę też właśnie cieplej. A widzicie? Są poubierani cieplej. A na słońcu można moczyć się w morzu, jeżeli ktoś chce. Za daleko mi nie ucieknie K1. Zaparkował tutaj, niedaleko, ale obłędny kształt taki, no niespotykany, nawet w dzisiejszych czasach powiedziałbym, że taki futurystyczny. Kojarzy mi się to właśnie z latami dzieciństwa, takie oglądałem w katalogach futurystyczne różne pojazdy, wtedy by się to wpisywało jak najbardziej. Dzisiaj to wygląda też jak taki pocisk. Ale lampa, telewizor. Choinki do koloru, do wyboru. Na takie bagietki często też mrozimy. Świeżo warto zjeść, ale z zamrażalnika zawsze pod ręką. Odmrożenie to jest 30 sekund mikrofali. Jestem już bardzo blisko. Sporo pieszo, ale dobry, fajny wycisk. Słońce przygrzało, zrobiło mi się bardzo ciepło. Rano było około 10 stopni, teraz na słońcu pewnie z 20 parę. Wędzony kurczak z rusztu, a tutaj skuter, chyba po jakiejś kolizji. Widać, bo policja miejska, tak, po jakiejś kolizji. Policja miejska już zaznaczyła swoją wstążką, ale tak stoi parę dni. Pewnie jeszcze postoi tydzień i będzie zezłomowany. Czy smutno tak? Bez motocykla na parkingu? Może nie do końca, bo mam kawę. Piękny widok dzisiaj, sobota fajna. Trochę prac domowych mnie czeka, właśnie wypranie, wysprzątanie tych motocyklowych gratów, ułożenie w szafie i zajęcie się w końcu projektem w międzyczasie. Troszeczkę powrót do tej elektroniki. To zajmuje trochę czasu, ale żeby znaleźć ten czas, trzeba wszystko uporządkować, poukładać, żeby nie zawracało głowy. Więc ja biorę się za ogarnianie, kończę smaczną kawkę i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się gorąco, cześć!